Cześć! W tym filmie zaprezentuję automatyczną zgrzewarkę próżniową do żywności Mediatek Vacuum Fresh MT6513. Zgrzewarka jest przeznaczona dla żywności wilgotnej i suchej. Urządzenie posiada panel dotykowy oraz listwę zgrzewającą do 30 cm. W zestawie znajduje się instrukcja obsługi, którą należy przeczytać przed pierwszym uruchomieniem. Zgrzewarka ma moc 125 W i generuje hałas na poziomie 70 dB. Waga urządzenia to niecały kilogram, a czas potrzebny na zgrzanie worka lub folii to 6 do 10 sekund. Należy stosować wyłącznie folie certyfikowane do kontaktu z żywnością przeznaczone do zgrzewarek kuchennych. Na bokach urządzenia znajdują się blokady. Należy je nacisnąć, aby otworzyć urządzenie. We wnętrzu znajdują się specjalne uszczelki gąbkowe, listwa zgrzewcza, kanał próżniowy oraz dysza próżniowa, do której wkładamy przewód próżniowy, który znajduje się w zestawie. Przewód ten wykorzystujemy do wykonania próżni w pojemnikach próżniowych. W zgrzewarce znajduje się silnik o mocy 125 W. Od spodu urządzenia znajduje się specjalne miejsce, gdzie możemy nawinąć przewód zasilający, gdy nie jest używany. Urządzenie posiada niewielkie rozmiary i bez problemu zmieści się w domowej szafie czy też schowku. Podłączenie urządzenia do gniazdka elektrycznego nie stanowi żadnego problemu. Panel dotykowy zgrzewarki jest bardzo prosty w obsłudze. Przycisk Vacuum umożliwia wykonanie próżni, przycisk Seal wykona zgrzew, przycisk Vac Seal wykona automatycznie próżnię oraz zgrzew, a Cancel umożliwi nam wstrzymanie procesu wykonywania próżni lub zgrzewania w dowolnym momencie. Do wyboru mamy dwa tryby: Dry, odpowiedni do suchej żywności, oraz Moist, który nadaje się do zup, żywności z wodą lub olejem. Czas uszczelniania w przypadku Moist będzie dłuższy. Wykonajmy teraz próżnię w folii z rolki, która służy do przechowywania żywności. Na początku przetestujemy folię z wykorzystaniem suchej żywności. W tym wypadku będzie to kawa. Na samym początku po odcięciu folii jedną stronę musimy zgrzać, czyli nakładamy tak jak widzimy, tylko na listwę zgrzewczą. Dociskamy dwie blokady i naciskamy przycisk Seal, czyli zgrzewanie. Gdy dioda zgaśnie, zgrzew jest gotowy. W tym momencie możemy odblokować blokady i wyjąć folię. Jak widać, jedna strona jest zgrzana. W tym momencie będziemy mogli włożyć do naszego worka, który się utworzył z folii, produkt. Wsypujemy kawę, rozkładamy ją równomiernie. Końcówkę folii wsuwamy do kanału próżniowego pomiędzy uszczelki gąbkowe. Zamykamy urządzenie i blokujemy dwie blokady. Teraz naciskamy przycisk Vac Seal, aby utworzyć próżnię oraz zgrzew naszej folii. Czujnik ciśnienia automatycznie wyłączy tworzenie próżni i automatycznie zostanie wykonany zgrzew. Zgrzew jest wykonywany podczas migania diody. Gdy miganie ustanie, możemy odblokować pokrywę i wyjąć produkt spakowany próżniowo. Jeżeli istnieje taka potrzeba, możemy wykonać próżnię oraz zgrzew ręcznie za pomocą przycisków Vacuum oraz Seal. Produkty spożywcze pakowane próżniowo dłużej zachowują świeżość i smak, a także zapach, który nie miesza się z innymi produktami przechowywanymi w pobliżu. Teraz dla odmiany wykonamy pakowanie próżniowe ręcznie, czyli za pomocą przycisku Vacuum i Seal. Włożymy piersi z kurczaka do wcześniej przygotowanego worka i równomiernie ułożymy w folii. Pierś jest wilgotna, więc musimy zmienić tryb z Dry na Moist, czyli z suchego na wilgotny. W trybie Moist czas uszczelniania będzie dłuższy, co jest szczególnie ważne dla wilgotnej żywności. Następnie końcówkę worka lub folii wsuwamy w kanał próżniowy
czyli w to miejsce pomiędzy uszczelkami gąbkowymi. Teraz zamykamy urządzenie, blokujemy obydwie blokady i naciskamy przycisk wakum, aby utworzyć próżnię. Czynność tę możemy powtórzyć. Następnie naciskamy przycisk Seal, aby zgrzać folię na końcu. Po chwili nasz produkt jest spakowany próżniowo i będzie długo zachowywał swoją świeżość. Jak mogliście zobaczyć, pakowanie próżniowe możemy wykonać automatycznie lub ręcznie. Spakujemy próżniowo teraz kabanosy. Skorzystamy z metody ręcznej, czyli naciśniemy przycisk wakum, aby wykonać próżnię, a następnie przycisk Seal umożliwi wytworzenie zgrzewu na końcu naszej folii. Użytkowanie zgrzewarki próżniowej jest bardzo proste i zwiększa możliwości przechowywania żywności. Dodatkowo możemy wykorzystać specjalne pojemniki próżniowe, które nadają się do przechowywania żywności wilgotnej oraz suchej. Aby wykonać próżnię w takim pojemniku, musimy wykorzystać wężyk próżniowy. Węższą końcówkę nakładamy na dyszę próżniową, następnie ustawiamy tryb zgodny z zawartością pojemnika i przykładamy szerszą końcówkę wężyka próżniowego do zaworu znajdującego się w pokrywie pojemnika. Teraz wystarczy nacisnąć przycisk wakum, aby wykonać próżnię w pojemniku. Gdy dioda nad przyciskiem wakum zgaśnie, to możemy zdemontować wężyk. Wykonana próżnia uniemożliwia otwarcie pojemnika, nawet gdybyśmy blokady odblokowali. Podsumowując, zgrzewarka próżniowa to bardzo praktyczny produkt, który umożliwi nam dłuższe przechowywanie żywności suchej i wilgotnej. Dziękuję Wam za uwagę, czekam na Wasze opinie na temat tego sprzętu. Moja opinia po testach jest bardzo pozytywna. Cześć!